Wczoraj byliśmy słabszym zespołem i to wiemy. Nie powiemy, że przegraliśmy przypadkowo. Jeżeli ktoś tak powie, ręka w górę. Nie, byliśmy słabsi. Wolniej myśleliśmy, wolniej graliśmy, na mniejszej intensywności, gorzej podawaliśmy, mniej obserwowaliśmy. I to jest prawda, to jest fakt. Nie szukajmy usprawiedliwień. Nawyk. Obserwacja, kontrola przestrzeni, przód, tył, przyjęcie do przodu, nie do tyłu, zdobywanie terenu, podanie do przodu, skrócenie pola gry. Różnica między nawykiem twoim a przeciwnika. Że on biegł do końca, ja się zatrzymałem. Nie. Zablokuj mnie. Wiesz co on zrobił? To zrobił. I to jest ta różnica. No chodź. No nie bój się. Oddaj. To zrobił. Nie? Wprowadził rękę. To. No zrób tak. Nie chcesz trenera. Nie chciałeś wczoraj też przeciwnika. To jest właśnie to. Wejście, wraca. Nie? Trener, ja jestem zawodnik. Gram z tobą przeciwko tobie. No chodź. No gramy. Detal. Detal. To, że ktoś czegoś dzisiaj nie potrafi, nie ma znaczenia. Tylko co z tym zrobimy? Co z tym zrobisz? Czy się chcesz rozwijać, czy nie? Miejsce, cały czas w tym ruchu, nie przeszkadzać sobie. Idziemy. To samo, nie tylko na piłkę. Dokładność. Kontrola piłki, żebym miał w okay? Ja zostaję w miejscu, a piłka chodzi tak samo jak przed chwilą. Jedna piłka. Hop. Miałem, nie wiem, 14-15 lat, to myślałem, dlaczego ja piłkę zacząłem grać, bo myślałem, że te inne chłopaki, co tam normalnie do szkoły poszli, tak, myślałem, że oni lepiej mają niż ja. No ze szkoły to się zawsze miało dużo nieprzyjaciół, nie kolegów, znajomych, tak bym powiedział. I oni zawsze cię też na swoje urodziny zapraszali, czy kurde powiedzieli chodź, wejdziemy na weekend, pójdziemy do klubu. To zawsze ja tak miałem, że ja zawsze musiałem odmówić. To też nie było łatwo, nie? Jak tam wszyscy właśnie cała szkoła chodziła, albo wszyscy najlepsi przyjaciele. Widzisz wtedy na, nie wiem, na Snapchat albo na Instagramie te wideo i co oni tam robią, jaką imprezę mają. No. Do Hamburga, jak ja się przyniosłem, to kurde też pierwszy miesiąc, półtora mieszkałem w hotelu, nie? Bez nikogo nie miałem, nikogo nie znałem. Chłopcy też, wiesz, nie chciałem się im narzucać. Oczywiście mnie tam dobrze przyjęli, ale no zobacz, nie było łatwo, nie? To każdy właśnie, kto chce grać w piłkę, musi ten krok zrobić. 90%, a jak nie więcej, jak nie 100%, to nam teraz zazdrości, co? No tak, na pewno. Że mamy takie wyróżnienie, możemy grać i robić to, co kochamy jako pracę, nie jako job. Zrobiłeś to, co kochasz, co robiłeś, zacząłeś to robić, bo ci się to spodobało i to robisz jako twoją pracę, no to jest najpiękniejsze, co możesz zrobić. W momencie, kiedy jesteśmy
mocniej fizycznie zaangażowani, to jest to kosztem słabej efektywności w niektórych parametrach techniczno-taktycznych, ale za to płacimy koszt spadku parametrów fizycznych. W momencie, kiedy ten zaciągnięty dług następuje, my tracimy bramkę. Dlaczego on nie widział i nie biegł? I w te 15 minut bardzo mocno się zaangażował. No, potem odpoczął i straciliśmy go. Ale on zaczerpnął dług i po prostu on chciał biec, ale nie mógł z czego. Ale tutaj się czepiamy Łyszczarza, ale taki sam powód ma Puchacz, taki sam powód ma Walukiewicz, Wiem, taki sam wiem. powód ma każdy inny. No to jest łatwo... Ale nie, my się nie chcemy go czepiać. My pokazujemy, że po prostu gość po parametrach zaangażował się mocniej. Jakie są wnioski? Co warto wiedzieć, jakie są swoje atuty, jakie są ograniczenia przez analizę, bo oni tak nie analizują, tylko im więcej dystansu, tym lepiej. Jakie są ich atuty, jeśli chodzi o analizę techniczno-taktyczną, dlaczego takie podania, dlaczego straty, żeby wiedzieli, nad czym pracować, jak planować swój czas po regeneracji, po obciążeniach. Jak dużą wagę przykładacie do tego, czy zawodnik gra w klubie w pierwszym zespole? Ogromną To jest uwagę. wyznacznik. To jest wyznacznik, tak. Wielu zawodników jest w drużynach, które grają w Ekstraklasie, natomiast oni swoje mecze rozgrywają w 4. lidze, Właśnie. w 3. lidze. To niektóremu, nie jednemu zawodnikowi wydaje się, że mecz to jest to samo wszędzie. Nie, to nie jest taki sam mecz. Widzieliśmy w meczu z Włochami, że mecz z taką drużyną, która jest na innym etapie, jeżeli chodzi o bieganie, o myślenie, to jest właśnie na poziomie Ekstraklasy i 4. ligi. Dobrze zrobiona praca na poziomie 4-ligowym, wygrany mecz, asysta, gol, może się wydawać złudzeniem do tego, że ja robię postęp, a niestety, ale stoję w miejscu, bo przeciwnik nie zmusza do takiego wysiłku, jak powinien. Najważniejszy, najistotniejszy i tak dla nas będzie czas, ten po listopadzie, kiedy między akcją listopadową a marcową będzie ponad 120 dni, gdzie nie będziemy się widzieć na boisku, gdzie będziemy mieli tylko kontakt telefoniczny, bo i też pojedziemy do zawodników na spotkanie, mecz, wizytację, na trening, ale oni muszą być świadomi tego, że tam się przygotowują do tego, jak będą wyglądać na Mistrzostwach Świata. Dwóch myśliwych poleciało na polowanie. Ustrzelili 2 bizony. To nie będzie bizon, to będzie bizon. Mają telefon komórkowy, zadzwonili do pilota samolotu, żeby przyleciał zabrać te bizony. Przyleciał. Pilot przyleciał, myśliwy jeden mądry mówi, trzeba zabrać te 2 bizony i zawieziemy je w miejsce naszego zamieszkania. Pilot mądry spojrzał na te 2 bizony i powiedział, nie da rady. Natomiast mądry myśliwy powiedział, ale w zeszłym roku pilot powiedział, że się da. To pilot powiedział tak, okej, skoro się da, to ładujcie te bizony. No i załadowali te bizony. Jeden, drugi, pilot siedzi, myśliwy wsiadł, drugi myśliwy wsiadł i pilot leci. Leci. Tutaj się udało znieść, ale tu jeden się rozwalił. Po 20 minutach wygrzewali się z tego samolotu, rozejrzeli dookoła i ten myśliwy mówi do tego, słuchaj Mietek, gdzie jesteśmy? Mietek mu mówi, jakieś 200 metrów od miejsca, w którym się rozwaliliśmy 2 miesiące temu. To jest wyciąganie wniosków. Mądrość. Mądrość. Jeżeli mi się coś nie udało, słucham tych, którym się udało. Nie idę, nie będę w to samo, co było. Przed wami następny mecz. Przed nami następny mecz. Paweł pokazywał. Linia. Mam piłkę jako zawodnik. Dam zawodnika swojego albo tu. Ten zawodnik ma biec, dać możliwość podania tu, a nie za przeciwnika, którego się nie da podać. Wyciąganie wniosków. Tymek, weź siostrę i chodź tu. No już idę. 10 za obok Kuby, 10 obok Tymka. Jak Saracen. Ale tu, stańcie tutaj. Stańcie tutaj. Na waszej drużynie powiemy słowo i
później w waszej drużynie. Do błędu gramy pierwszego. Ja na przykład zaznaczę, że powiem trawa, nie? Ja mówię trawa, Tomek mówi na przykład to. Czyli trawa to jest, czyli trawa to jest. Dziewczyna jest. Dziewczyna jest ładna. Dziewczyna jest ładna i... Dziewczyna jest ładna i ma. Dziewczyna jest ładna i ma piersi. Dziewczyna jest ładna i ma piersi duże. Dziewczyna jest ładna i ma piersi duże oraz. Dziewczyna jest ładna i ma piersi duże oraz oczy. Dziewczyna jest ładna i ma piersi duże oraz... Nie podpowiadaj. Mieliście swoją szansę. 5 sekund. 4. Oraz duże. Co? Oczy było. No dobra, no bo czemu się odzywacie? Pomyliliście mnie, to od nowa. 1-1. Od tej strony. Piłka. Piłka jest. Piłka jest okrągła. Piłka jest okrągła, a. Piłka jest okrągła, a bramki. Piłka jest okrągła, a bramki są. Piłka jest okrągła, a bramki są duże. Piłka jest okrągła, a bramki są duże i... I trawa jest zielona. Pizda, oszukujemy się. Grać, luz, grać. Graj, graj, graj. To. Patrz, graj, przód. Odbiór, graj. Jedź, strzelaj. Obserwuj. Ciesz się. Uśmiechnij się. Kiwnij. Kto wygra mecz? Polska! Trzeci kapitan tej drużyny, Tymoteusz Kujac. Druga bramka na miejscu. Rozkaczenie 3-0. Jedziemy dalej, panowie! Tak jest! Kto wygrał mecz? Polska! 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 O której grają Hejna? O 12, czy 10 po 12. Dlaczego grają o 12 Hejna? Bo jest południe. Bo pod Hejna ustawiają zegary. Jeżeli dam ci zadanie na wojsku i się spóźnisz 2 minuty, co będzie? Jeżeli przyjdziesz tutaj na spotkanie z nami 10 minut później, co się stanie? Olewasz nas. Olewasz każdego z nas. Nikogo więcej. Wygraliśmy 3-0. Okej, pierdolę, już nie muszę pić wody. 11 osób dzisiaj nienawodnionych. 11. Bo co, wczoraj dzień wolny? Nic nie trzeba było robić? Widzieliście od 50 minuty do 70 ile goli strzeliliśmy? Ile strzałów oddaliśmy? 0. Menta? Wygrałem, nie muszę. Nie muszę się przygotować do następnego meczu, bo wolne. Tak macie w klubie? Co to jest problem? Co to jest? Karta. Chcesz zagrać w to? Łap. Sliszu? Chcesz zagrać? Struzi? Góra?
Chcesz? Wyciągniesz asakier, zostajesz w tej drużynie. Wyciągniesz inną kartę, dzisiaj wypad stąd. Chcesz zagrać? Jak cię nie powołam góra na listopad, to ktoś się zapytał ciebie? Że ty jesteś anonimowy gościu w Polsce. Anonimowy. Ty jesteś anonimowy. Każdy z was jest anonimowy. Nikt was nie zna. Nikt. Nikt się nie zapyta, dlaczego Slisza nie ma na zgrupowaniu. Nikt. A jeżeli swoje życie, swoją karierę chcesz zależeć od karty, od szczęścia, to jest twój wybór. Twój wybór. Ty decydujesz. Co robisz w środę, dzień przed meczem? I co robisz po meczu bezpośrednio, jak trzeba się regenerować do następnego meczu? Chce ktoś zagrać? Chce ktoś zagrać? Mam nadzieję, panowie, że temat tego jest raz na zawsze w tej drużynie zamknięty. Tyle. A masz na przykład takie coś, że na przykład boisz się o swoich rodziców, bo na przykład moi zapierdalają jak woły, nie? Wiesz, mój tata zajmuje się tak jakby sprowadzaniem kwiatów o godzinie, wiesz, 2, 3 jedzie. Można powiedzieć, że co drugi dzień po wiesz, kwiaty na giełdę. Wraca o godzinie 9, 7, 8, zależy jak wyjechał. Potem, wiesz, pracuje do godziny 18, potem poczta kwiatowa, dajmy na to, sklep się zamyka o 18, no to wiesz, to musi po pracy to wszystko rozwozić. Dajmy na to, wraca do chaty o 22. W domu w ogóle, gdyby zobaczył nasz dom, tu jest nawalone ślubne, tu są jakieś kwiaty porozwieszane, babcia siedzi, kręci jakieś fiołki, nie? Ogólnie wszyscy tacie mówimy, że powinien już skończyć, że powinien trochę się ogarnąć, a wiesz, a on tak naprawdę, nie wiem, mi się wydaje, że w taki rytm już wpadł tej pracy, nie? Wiesz, Sylwio, o co chodzi, nie? Mega się boję na przykład o zdrowie taty, nie? Bo wiesz, ma 45 lat a wygląda, kurde, wiesz, no wygląda dobrze, ale widać, że oczy są takie, wiesz, czasami ja się patrzę na niego, to jak wrak wygląda człowieka, nie? Przez tą pracę, że go tak wykańczę i na przykład daj Boże, żeby nam wyszło i na pewno byśmy to jakoś, wiesz, odwdzięczyli się rodzicom. Myślę, że no, twój tata jest takim właśnie pracocholikiem, a ja już nie muszę się tak bać o taty, bo w sierpniu idzie na emeryturę, więc będzie miał czyste papcie. Bardziej teraz brat, bo on dopiero zaczyna tą swoją karierę górniczą. Tata aż tak nie opowiadał, a teraz jak brat pracuje, to jakieś przy stole, jak gadają o tym, to ja zawsze tak nasłuchuję, o czym oni gadają. Sobie wyobrażam, jak tam mogą być drogi, chodniki, jak tam mogą mieć jakiś kombajn, coś w tym stylu. No kurde, masakra, żeby sobie to w ogóle wyobrazić, zjeżdżać 1000 metrów pod ziemię, no nie wiem, dla mnie to by było ciężkie. Nie widzę się w pracy jakiejś fizycznej. W ogóle nie wyobrażam sobie życia tak bez piłki. Cześć Gosia. Będziesz mecz oglądać? Nie wiem. Ona nie dzisiaj przychodzą. Też malujesz, czy nie? Robiłam pracę domową. No to super. Fajnie. Jak było w przedszkolu? Fajnie. Co robiliście? Na szczotki muszę mieć takie, że całe się zmieściły. To fajnie. Jutro przyjeżdżam, Gosiu, wiesz? Już się nie mogę doczekać. Wiedziesz takiego pana? No, będziecie w telewizji. No widzisz? No. No nie wiem, czy was będą oglądać, zobaczymy. Papa. Dobra. Każdy ma do wykonania rolę. Zajmij się sobą, zajmij się tym, co masz robić. Obserwuj, pomóż, zrób dla kolegi to, co byś chciał, żeby on zrobił dla ciebie. Każdy musi wykonywać to, co trener nam każe. Wtedy wygramy mecz. Panowie, walka, agresja, podpowiadanie jeden drugiemu, koncentracja.
i jedziemy z tym. Dawać mi. Dawaj, dawaj! Kto wygrał mecz? Polska! Każdą moją furą, z tobą jedziesz furą, każdą moją furą. Lubię z tobą. Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że osoba, która zabrała mi spodnie z majtkami... nie będę mówił nawet, kurwa. No jak można zabrać komuś spodnie z majtkami? Jakoś nie może majtki już. Rozumiem spodnie, nie? Ale majtki. Dobrze, ja chcę z serkiem wywiad. To są moje największe perełki. A to jest największa moja perełka. Fajnie, że przyjechaliście. No, jechaliśmy. A ile jechaliście? Gościu, 4 godziny. Oj, Sonia. On ma z trenerem Magierą zdjęcie. Trener Magiero ma... Słyszałeś? Trener Magiero ma zdjęcie? To na tyle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ty słyszałeś moją, nie? Dlaczego rodzice przyjechali ze mną. Ci tata miał też niemieckie obywatelstwo przez to. No i spróbowali po prostu, bo chcieli synowi ulepszyć życie. Czemu moi rodzice do Niemiec? On też wrócili, nie? No to też przez dziadki wszystkich, nie? Ale na jakoś pewno tak. też praca tutaj lepsza jest, albo nie wiem, Ładnie, no. jak tam było kiedyś. A mówię, nie, niech trener zagada, no i... No i wtedy do mnie przyszedł. No. Ja z moim bratem długo gadałem i tak myśleliśmy, że moja cała rodzina, jeszcze babci, cioci i wujki jeszcze tam w Polsce mieszkają. To też myślałem, że fajnie by było, że dla Polski wtedy zagrać. Mnie dużo ludzi pytało, dlaczego nie. Nadal się pytałem, dlaczego nie dla Niemiec, a dlaczego dla Polski. No to proste pytanie, nie? Prosta odpowiedź w sensie, no bo bardziej się czuję Polakiem niż Niemcem. Się tam się w Polsce urodziłem, ale się tam wychowałem. Oczywiście poniekąd serce jest niemieckie i polskie, ale tak wybrałem, nie? I tak zostanie. Jakoś każdy ma z naszej drużynie swoją historię i się wszyscy tu znaleźliśmy na pewno nie bez powodu, nie? Tak, w Niemczech jesteśmy Polakami, a w Polsce jesteśmy Niemcami, nie? To zawsze tak jest. A my się czujemy poniekąd Polakiem i Niemcem, nie? Ja akurat się zawsze uważam tak samo jako Polaka, nie? Ale no, że mamy właśnie obydwa obywatelstwa, to no w Niemczech to w ogóle tam jest wszystko, nie? Tam są z każdej nacji, nie? I tam właśnie jak masz inną narodowość, to od razu jesteś tym zwanym Ausländer, nie? Co najmniej w Leverkusen tego to było i teraz też w St. Pauli też tak jest, że oczywiście tam jest paru zawodników, co są Niemcami, urodzeni w Niemczech, tylko po niemiecku i wszystko dla Niemiec, ale nigdy z tego nie było problemu, nigdy, nie? Nie było jakieś... Nie, u mnie też. Rasizmus. Rasizmus? No, jak jest po polsku? Rasizm? 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 No, rasizmu.
Nie było tego. Zawsze były jakieś beki, nie, że Polacy, że ja jadę ten BMW, że po niemiecku to jest bald mein Wagen, że niedługo moje auto, tak się śmiali, nie? Ale to każda nacja ma swoje stereotypy. Pokaż sobie, Kuba. Odetnąć na chwilę. Ja zobaczę, jak to... Recording started. English? Z angielskiego? Nagrywanie rozpoczęte. No. Tak? Czerwona. Heart rate z angielskiego? Bicie serca. Puls serca. Puls serca. Nieważne. 4 minuty, 4 kółka. Dobra. Proste, nie? Jadymy duś. Jadymy duś. Dobra, gotowi panowie? Go! Polska. Dawaj. 2, 1. 140. 148. 139. Dobry. 156. 130? Mówię, nie, 120. No zaraz ci dam plaster. Kubuś? 135. Biegamy? Nie. Co? Co? Wystarczy nam. Tutaj do kwasu. Jesteśmy... Jeszcze 50 sekund byśmy dali radę, trener. Co? Decyzja. 50 sekund damy radę. Damy radę. Trener, robimy na 100, nie ma. Bednaczyk. Ma silnik. On jest szybki i wytrzymały i to jest coś, co jest unikatem. Dobrze, Jeszcze trzeba dołożyć piłkę do tego. Wybiegając mocno w przyszłość i ogólnie, jeśli wszystko dobrze się potoczy, to gdzie byś chciał grać? No to żeby tak grał Real Madryt? Z Casemiro? Mi się marzy Real Madryt, powiedział, że będę grał i będę grał. Za 10 lat to udostępnić. Musisz w Anglii grać. Czemu w Anglii? Tam się dużo biega, walczy. Wszędzie się biega i walczy. A tak popatrzysz sobie na tego Gigi Donnarumma, 150 meczów w Serie A. Tak. Nasz rocznik. Można. A w ogóle w Polsce tak mi się wydaje, że tak jest, że jakoś, nie że narzekam, ale że wiesz, że mało szansy dostajemy w porównaniu do tych z zagranicy, nie? No co, no długo czeka jeszcze na szansę, jakby nie patrzę. Trochę to. A na przykład... Ja na przykład długo czekałem i nie dostałem w ogóle jeszcze. A już mam 20 lat. Cichy Uniejów, to tu Polacy realizują napięty plan przygotowań, bo to ostatnie tak długie zgrupowanie przed mundialem. Skończymy zgrupowanie marcowe, będzie 56 dni czasu, gdzie zawodnicy znów wrócą do klubu, będą tam grać. Przed samym turniejem nie będzie czasu na żaden obóz przygotowawczy. Spotykamy się w poniedziałek 20 maja, 23 już gramy swój pierwszy mecz z Kolumbią. No, dobrze. Dobra, proszę. Fajnie. 3, 2, 1. Dobra. Super, właśnie o to chodziło. Zwolnią mnie. Nie, jeszcze go nie zrobisz. Robię się kobietą? Teraz prawdziwy mężczyzna, lat 57. O, tą czerwoną. Hej. No nie, no inną sytuację, proszę. Ładnie się uśmiechnie, a tak zachęcająco. Wzór. Musimy powtórzyć. Pięknie. Naprawdę, musimy to powtórzyć. Ale był czwórką, a zrobiliśmy 8 z niego, nie? Albo to masz, albo tego nie masz. Thank you.
świeżo można go porównać z tym Skurasiem i ewentualnie za 1,5 miesiąca być mądrzejszym o tą decyzję. Ale patrząc na tamten rok, Struzik był w 6 momentach, Skórasia nie było z nami żadnym. I nie mamy oceny, jak Skóraś zareaguje po słabym występie emocjonalnym, debiucie, jak będzie funkcjonował w treningu w grupie. A Struzika wiemy, że to jest koń, który ci będzie biegał, który ci będzie walczył, prochu nie wymyśli, ale będziesz miał przynajmniej wiedzę na temat tego, jak reaguje młody. Bo w meczach ligowych go nie zobaczymy, bo w Termalice go nie ocenimy. Struzika też możemy nie ocenić w meczu Krakowi żadnym, bo może nie zagrać do końca rundy żadnego meczu. Jak my traktujemy ten mecz? Czy ale jako jeszcze... My traktujemy to jako element przygotowań, bo my musimy wybrać 21 zawodników na mistrzostwa świata. Szukamy. Optymalnie. Szukamy, tylko że wiesz, no, patrzymy na to w ten sposób. Sliż ma w piątek mecz ligowy. Wystawiając go we wtorek na cały mecz, wystawiam go w piątek. Nie będą go oszczędzać w ludzie. No nie, znaczy my też nie możemy patrzeć na to, czy kogoś oszczędzamy, czy nie, natomiast my jesteśmy dzisiaj na etapie takim, że to nie jest mecz o nie wiadomo jaką stawkę i my dzisiaj nie wystawimy 11 na mecz z Kolumbią, bo jest 2 miesiące do mistrzostw i przez 2 miesiące się może tyle wydarzyć w ich klubowych grach, poprzez ich formę, poprzez ich nawet kontuzję. To nie jest ostatni sprawdzian. To jest sprawdzian niewiadomy. Ostatni sprawdzian przed mistrzostwami świata. Ostatni nasz mecz, który zagramy wspólnie przed pierwszym meczem na mistrzostwach świata. Mecz, który jest o 3. zwycięstwo z rzędu tej drużyny. Mecz ważny w kontekście tego, że zwycięstwo daje nam awans w tabeli. Nieważne, że to będzie 5. miejsce, ale to pokaże, że idziemy w dobrym kierunku. Przed nami mecz z Niemcami. O 3. z rzędu zwycięstwa. Przestajecie być anonimowi. Mecz z Japonią oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jesteście zawodnikami, którzy zaczynają być oceniani, chwaleni, ale też krytykowani. Jest was tu 24. 2 zawodników, którzy nie przyjechali tylko dlatego, że są kontuzjowani. Kilku, którzy marzą o tym, żeby w tej drużynie być. Natomiast tylko 21 będzie na mistrzostwa świata. I ten mecz też jest dla was szansą ostatnią zaprezentowania się na tle tej drużyny, że zasługuje na miejsce w tym zespole. To może ja coś powiem sobie tak szybko. Tak się z mamą kłóciłem przed chwilą. To jak kiedyś był dobrym piłkarzem, to kiedyś jej pokażę tu. Jestem po kłótni właśnie z tobą. Jak mi napisałaś, że nie będę piłkarzem, że zmarnuję się przez jakieś decyzje. I z tego miejsca chciałbym ci powiedzieć i pozdrowić, że będę piłkarzem i no zagram w dobrym europejskim klubie w Lidze Mistrzów i kiedyś się to pokaże. Z czasem właśnie zaczynałem się coraz bardziej zastanawiać, co będzie, jeżeli mi nie wyjdzie. No i nauczyciele przede wszystkim w szkołach nie pomagali też, nie? Bo zawsze było, a co jeśli dostaniesz jakąś kontuzję? To tak zawsze, wszędzie. No i wtedy są takie myśli, co by było rzeczywiście, gdyby nie ta piłka. A ja bym został górnikiem. No to na pewno. U nas w Jastrzębiu dużo kopalni. Tata też górnik. Dużo kolegów, znajomych, dobrych zawodników, którym była
przyświetlana jakaś duża przyszłość. Teraz są górnikami, no. No to jest jednak najprostsza praca, do której możesz iść w Jastrzębiu, no gdzie ty chcesz się wybić? Jeśli chodzi jeszcze jeszcze dalej, to na pewno chciałbym kiedyś, jeśli to mi się wszystko uda, a mam nadzieję, że tak będzie, to zostać prezesem klubu, chciałbym, Stilonu Gorzów. Tam jest Żurzew w Gorzowie, nie wiem czy wiecie, Stal Gorzów. Te pieniądze wszystkie tak naprawdę są na Stal, no i też chciałbym bo Gorzów jest sporym miastem, ma 150 000 mieszkańców no i w jakiś sposób, jeśli mi się uda, chciałbym pomóc tam jakoś. Fajnie, fajnie. Z tym prezesem mnie zaskoczyłeś, szczerze. Nawet jakbym zakończył tą piłkę, to jak powiedziałem, chciałbym zostać takim prezesem i zawsze być przy tej piłce gdzieś obok, ponieważ no, kocham to robić i myślę, że piłka nożna to jest najlepsze, co można robić. Czyli jak ty prezesem, to ja może jakimś trenerem? To u mnie będziesz w Stilonie. No i widzisz, mamy już ustawione wszystko, dziękuję. Dzień dobry, witamy na pierwszej otwierającej zgrupowania reprezentacji Polski do lat 20 konferencji. Ambicją naszą jest to, i to jutro jak będę rozmawiał, za 2 dni jak będę rozmawiał z drużyną, że chcielibyśmy wyjść z grupy. To jest pierwsze podstawowe zadanie, a potem wiadomo, w systemie już pucharowym wszystko jest możliwe. Muszą to wykorzystać jak najlepiej, ten swój czas, aby mieć wspomnienia na całe życie. Sam kiedyś jako 17-latek byłem na finałach Mistrzostw Świata w Japonii. Do lat 17 zajęliśmy tam 4. miejsce, przegrywając w karnych z Chile. Do dzisiaj się spotykając, rozmawiamy o tym turnieju, że można było dać trochę więcej, wtedy inaczej na to patrzyliśmy, ale tak jest z młodzieżą. Z młodzieżą jest tak, że często po latach docenia to, co miała wcześniej. Najważniejsze jest to, aby zrozumieli, przed jaką szansą dzisiaj stoją, aby grać na wysokim poziomie w piłkę nożną. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. To nie jest dobra, łatwo ten podać. Tak wydaje. Mocno, Tymek, wychodzimy do linii po piłkę po to, żeby zabrać obrońcę swojego i Adi grasz lewą nogą na biegającego Mateusza. Tak jest, tak jest, tak jest, to jest dobre. To jest dobre. Tak, to weźcie 5. To jest praca zespołowa. Brawo, pany. Ty grasz tak na siebie. Ty masz prawko. Kariera, Śląsk Wrocław, GKS Katowice, jeszcze FC Wrocław. Co tam ogólnie napisałem? O mojej babci chłopie tu piszą, tylko nie o mnie. Poważnie. Alicja Łyszczak była zwykłą babcią. Poza rozpieszczaniem wnuków zajmowała się prowadzeniem piłkarskiego klubu. Taka jest prawda, moja babcia była prezesem klubu. Nagrywają nas. W okręgowym związku znają ją wszyscy. Ogólnie nawet nie w okręgowym związku, ją po prostu wszyscy znają. Ale ciebie... Bardzo się angażowała w swoją nagrali. pracę, często załatwiała chłopakom buty, sprzęt. Nie było dla niej sprawy nie do rozwiązania. Zdradza Adrian, szczęśliwy wnuk. Buki się urodził w tym samym dniu co ja. Eryk jest młodszy. 2. A, 2. Jak ja byłem w jego wieku. Tak jak zawsze, nie? Stary mówi do młodego. Jak ja byłem w twoim wieku, to jakby się tak młody do starego odezwał, to by od razu w łeb dostał. Przyjdzie moment, że będzie trzeba stanąć bliżej, ale spróbujemy od początku pociągnąć za sobą drużynę, czyli kibiców. Bo dzisiaj nie będzie 11, nie będzie 21, nie będzie 36, będzie 17 000 osób, które grają w tym meczu. I to tylko od nas zależy, jak te 17 000 osób będzie z nami grało. Wytrzymałość, szybkość, technika, taktyka, mentalność. My mamy mieć, panowie, 5 palców. Jeden drugiego ma wspierać, jeden drugiego ma asekurować, jeden drugiemu ma pomóc. Złam to przy całej drużynie. Ale odwróć się. Każdego z was indywidualnie można złamać.
Kłam to. Ale jak będziemy drużyną, to nie ma szans, żeby ktokolwiek was złamał. Jednostka nie osiągnie nic. Drużyna będzie zawsze trwała i osiągnie sukces. Taką drużyną macie być. 18:30, garniturki i jedziemy z uśmiechem. Pokazujemy, kim jesteśmy. Tyle. Wychodzimy i pokazujemy, co potrafimy, każdy jeden. Kto wygramy? I od tego zacznijmy. Trzeba je mieć. Dopiero później szukać następnych. Tych dwóch nawet. A wydaje się, że mają 5. No bo to takie, nie? No bo do tej pory zawsze było w klubach czy gdzieś tam na huk. No tak. Tu trzeba zapierdalać, tu trzeba A tu to, są po kurwa, prostu jasne w to. przekazy, jeśli na to A tutaj, a tu trzeba myśleć. Tu trzeba zagrać piłkę. Akurat w drugiej połowie jedną rzecz zrobili. Tam na boku robili. Tam od Betmenczyka w stronę? Tylko pytanie, Adrian też wyżej. Natomiast pytanie, czy się poddawać, czy jechać dalej w tych... Czy na huk? I się rozwijać. Ja jestem za rozwojem. Nie, trzeba się rozwijać. za ten mecz, panowie, dzisiaj pełną odpowiedzialność bierzecie wy. Jak on będzie wyglądał? Za jakość, za szybkość, za grę z przeciwnikiem? O którym co wie? Pływa. Będą ambitni, będą zapierdalać, dopóki będą mieli siłę. Będą zapierdalać. Będzie taka sytuacja, będziemy rozgrywać piłkę, będzie Szota, będzie Sobociński, będzie podchodził jeden, drugi, trzeci, być może wystarczy jedno podanie do środka, do Slisza, zagranie za linię obrony, będziemy wychodzić sam na sam. I to jest nasze zadanie, żeby dzisiaj w meczu 10 razy wyjść w sytuacji 2-1 z bramkarzem. Ale bez lekceważenia, trzymając tempo, trzymając jakość, zapieprzając od pierwszej minuty, napędzając się, odbierając piłkę na połowie przeciwnika. Nie ma harcenia, nie ma rywalizacji, kto ile bramki strzela. Możesz podać, podawaj. Nie ma zabawy w polu karnym. Jeżeli zobaczysz, że któryś się będzie bawił przy dobrym wyniku, od razu schodzi. Jasne?
nie dyskutuj o nie patrzenie po trybunach, nie dyskutuj o sędzią, czy mogę, czy nie. Zajmij się grą, nie ustawiaj kolegów, zrób to, co do ciebie należy. Przyjmij do przodu, zapierdalaj do przodu, wracaj, zapierdalaj do tyłu, nic więcej. Dobra? Jest możliwość dograj, jest możliwość strzelania. A nie rozmawiaj, nie dyskutuj, nie pokazuj czego. Zacznijmy od siebie. Mówimy wysoko wychodzimy, wysoko wychodzimy. To, że koledzy nie chcą wyjść wysoko, to weź jednego, drugiego, kopnij w dupę i wyjdź wyżej. A nie przychodzisz do mnie w 40 minucie, czy my możemy wyjść wyżej. Panowie, kurwa, jak mamy nie wyjść wyżej? W takim meczu, no. Każda bramka się może liczyć. Każda! Czego się mówi? Wygrać 5-0? 17 000 ludzi, mamy sraczkę, papier toaletowy? Nie, panowie, nie! Luz! Luz! Ale jak idę, to z przekonaniem. Z przekonaniem. Robicie sobie wyblok i musicie się dogadać. Zawsze ten drugi zawodnik obiega pierwszego, tu jest blok i tu jest uderzenie na bramkę. I pamiętać o tym, to co trener pokazał, że tutaj ta przestrzeń jest i trzeba tego zawodnika trafić, bo prawie strzeliliście z tego bramkę. Dawaj, bez zmian. Dawaj pan, dawaj. Najpierw była wstydliwa porażka z Kolumbią, potem optymistyczne zwycięstwo nad Tahiti. Przed nami finał grupowej rywalizacji, mecz z liderem Senegalem. Spróbujmy pokalkulować. Wygrywając z Senegalem przeskakujemy ich w tabeli, remisując daje nam to awans z miejsca najprawdopodobniej trzeciego, przegrywając musimy liczyć na innych. Aby się nie przeliczyć, piłkarze dostali odrobinę wolnego. Niektórzy poszli na lody, niektórzy na jakąś kawę i tak to wyglądało nasze wyjście. Najważniejsze jest Też to wyglądało. Jakie wolne, ale komfortowo też nazwać jej nie można. Zwłaszcza, że gramy z najmocniejszą drużyną w naszej grupie. Mikołaj, Maciek i Marcin zostali podzieleni na numer 1, 2, 3. Wybieraj. 1, 2, 3. 1. 1. 1. Przykro się. 2. 2. Nie! Habilitowany. Brawo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Było! What's the touch, man? Hey, what's the touch? What's the touch? Raz, 2, 3, No, o! 5, 6, Nie, spokój, 8, trzymali. 9, 10. Jedziemy, kurde! Remis, chyba mamy to. Remis, pany. Wszyscy gotowi? Tak. To do szatni. Dokładnie po odbiorze, szybko gramy, do przodu, agresywnie w odbiorze, od początku panowie. Żeby nie było, że przegrywamy pierwszy kontakt. Nie, trzeba przerwać do przerwy akcję. Pobudza jeden drugiego i ustawia. Trzeba sfaulować, fauluje, ale gram w piłkę.
Jedno to jest szybko biegać, a drugie to jest grać w piłkę. My mamy grać w piłkę. Dzięki temu wygramy. Strzelimy bramkę. Trzeci mecz w grupie. Kiedy ostatni raz Polska grała trzeci mecz w grupie o awans? Wy to robicie, wy! Bo jesteście najlepsi. Tylko razem wygramy ten mecz. Od samego początku do końca. Jedziemy razem. Kto wygra mecz? Polska! Skóra. Co mówisz? Że trener jeszcze nigdy tak do mnie nie powiedział. Skóra. To chyba dobrze. Brawo, brawo, brawo. Panowie, teraz jak ktoś na bramki nie strzeli, to... Jak mam ktoś może strzelić? przegrać. Może łódkówkami przegrać. Ale ja przegrałem. Oczywiście, walczymy, bawimy się, się zasłyszeli sobie, że się walczyli, a nie było łatwo po pierwszym meczu, nie było wcale łatwo walczyć, ale się sobie, nikt wam nie pomógł, sami już sobie walczyli, gramy dalej. Brawo, brawo, brawo. A co jeżeli ja źle wyszedłem? Nie. Wiesz, że klika to? To. Fizjo, dobrze, fizjo. Dobra, fizjo. Jakąś pozę Ola zrób, no chłopaki też, a nie, co nie umieć? Też masz takie głupie zdjęcie z siatkarzami. Takie tam 18 lat. Oni nas nie zaatakują. Wpuszczą nas. Wpuszczą nas, nie będą myśleli, że wpuszczają nas w malinę. Ale pierwszy kwadrans zawsze mamy mocny. Można by było ich też na swoją połowę zaprosić, nie? Nie trzeba, nie wiadomo jak atakować. Ten mecz się będzie. Musimy mieć przygotowane fazę bronienia, fazę atakowania, fazę przejściową, wszystko. Reagować. Natomiast oni od nas muszą dostać receptę, co zrobić, kiedy będziemy mieli piłkę. Patrząc pod tym kątem, jeśli chodzi o faworyta, to oni będą chcieli ten mecz rozstrzygnąć jak najszybciej. To jest dla nas argument. A my będziemy dążyli do tego, żeby ten mecz trwał jak najdłużej, więc my nie potrzebujemy w pierwszej fazie ich atakowania, tylko mamy czas, żeby dobrze się ustawić w obronie, nisko i zobaczyć, jakie oni mają intencje, co oni będą chcieli grać. To też nam stworzy szansę do ataku szybkiego, w czym jesteśmy dobrzy, bo potrafimy to robić. No my ten mecz mamy wygrać. Żeby wyjechali od Tychów. Ja nie byłem nigdy w Tychach na meczu. To jest nasz cel. Fajnie będzie. Dobrze panowie. Mamy to, o czym każdy piłkarz marzy. Grać na Mistrzostwa Świata w fazie pucharowej, gdzie się coś dzieje, gdzie mecz jest o stawkę, gdzie oglądają kibice, pełny stadion, ludzie oczekują, kibicują. Nie ma nic piękniejszego dla sportowca. Nie ma nic piękniejszego dla piłkarza, bo tą dyscyplinę sportu uprawiamy. Nie ma piękniejszych chwil niż takie jak dziś, gdzie można grać, cieszyć się, realizować swoje marzenia, cele, być szczęśliwym. Bo to jest ten dzień. Dzień, na który czekaliśmy rok. Od momentu naszego pierwszego spotkania. Spotkania, który doskonale pamiętacie. Polska U20 ma swój cel. Ma? Ma swój cel.
ma swój cel, do którego dąży. Do którego dąży, do którego chce dążyć i do którego dojdzie. Wczorajszy mecz każdy rozegrał w swojej głowie na pewno po. Widział wszystko. Był przygotowany przed. Koncentrował się. I nagle z drużyną, z którą graliśmy jak równy z równy, graliście jak z równy z równym, przegrywamy 3-0. I jest pierwszy scenariusz taki, że wszyscy już ten zespół skreślili. A kto uważa inaczej? Jak byłeś małym chłopcem, to jaki miałeś cel? Pamiętam, jak pierwszy raz właśnie do nowej szkoły poszedłem, to każdy tam miał powiedzieć, co chce kiedyś osiągnąć w życiu i ja powiedziałem, że chcę zostać piłkarzem, to wszyscy zaczęli się śmiać, że to jest niemożliwe. Nie? Kiedyś ktoś powiedział w UKS-ie, że już nic nie osiągnę, się wypaliłem i za wszelką cenę chciałem udowodnić tej osobie, że mogę że mnie stać na więcej i myślę, że to udowadniam i będę udowadniał dalej. Możliwe, że brakowało mi czasu z rodziną, ale nigdy nie traktowałem tego jak jakieś wyrzeczenie, bo robiłem to, co kocham i wiedziałem, że granie w piłkę to jest coś najpiękniejszego w życiu, co może być. Dlaczegoś to robimy? Dla piłki nożnej, bo każdy z nas to kocha i myślę, że żadne takie przeciwności typu, że trzeba wstać o 5, że trzeba gdzieś dojechać, bo każdy z nas po prostu chciał być na treningu i grać w piłkę. Każdy z was, tak jak słyszycie, przeszedł inną drogę, żebyśmy się spotkali dzisiaj w Altanie w Uniejowie. Każdy jest inny i każdy jest potrzebny i w drużynie, i każdy ma swoje cele, każdy ma marzenia, każdy ma wybór, jak pracować, poddawać się czy też nie. Krok po kroku, małe rzeczy decydują o sukcesie. My jeszcze nie gramy na takiej intensywności. Jeszcze, ale będziemy. My jeszcze nie gramy tak szybko, ale będziemy. My jeszcze nie podajemy tak mocno, ale będziemy. To jest ten dzień. To mój. Wytchnąć i tak dalej, ale nie ma zawodnika przed tobą, nikt tu nie stoi, więc będziemy chcieli zagrać przez drugą stronę i na drugiej jest to samo, dobra? Tylko jest kwestia ciebie, Michała Skórasia i Maka. Ja uważam, że wszystko jedno. Nie ma zmian, nie robimy zmian żadnych, czyli od tego zawodnika wszystko zależy. Jak jest, to robimy drzwi. A w ofensywie, panowie, konkrety. Dośrodkowania i strzały. Nie będzie lepszej pozycji, panowie. Mam pozycję do strzału, strzelam. Mam pozycję do dośrodkowania, dośrodkowanie robię. Pomimo, że nie zawsze widzę swojego partnera. Ich jest tam 5 w linii obrony. Sami sobie wrzucą piłkę do bramki. Sami. Jak dobrze zrobimy dośrodkowanie. Takie mecze mają nas cieszyć, panowie. Takie mecze mają nas cieszyć. Dawaj, cieszmy się z tego dnia. Kto wygra mecz? Polska! Dawaj, dawaj, panowie! Uwierzcie mi, to nie jest zespół, którego się mamy bać. To
To nie jest zespół, którego się możemy obawiać, czy powinniśmy. To, co trenerzy wam tu pokazywali, tak, zgadza się. Mamy wolną przestrzeń i tak dalej, ale pierwszą rzecz podstawową, którą mamy zrobić, to złapać pewność siebie w grze. Pograjmy, utrzymajmy się przy piłce. Nie trzeba od razu grać długiej piłki. Panowie, przegrywamy, jeżeli chodzi o stykowe piłki. Nie możemy. Nie możemy. I ten sygnał od pierwszej minuty drugiej części ma być taki, że jak stracimy, to my tą stykówkę mamy wygrać. I grać w piłkę. To nie jest dla nas dobry czas, natomiast ten czas trzeba teraz przekuć na to, aby doświadczenie, które zebraliśmy podczas tego turnieju, nie poszło na marne. Dla kilku zawodników być może był to ostatni mecz w reprezentacji Polski. Nie jest tak, że z reprezentacji młodzieżowej wszyscy piłkarze trafiają do kadry seniorskiej, dlatego ten czas spędzony w młodzieżowych reprezentacjach będą wspominać zawsze z wielkim sentymentem i do niego wracać. Ten czas cały czas idzie do przodu i tylko ci najwybitniejsi dalej będą reprezentować Polskę. Pozostali będą grać na różnym poziomie rozgrywkowym. Natomiast przygoda dla mnie piękna jako trenera tej drużyny, którą tworzył przez rok czasu, gdzie mogliśmy się poznać, mogliśmy rozegrać kilkanaście spotkań, grać w wspaniałym turnieju, spotkać się z wami, z kibicami. Dzisiaj kończymy takie życie, ale życie się nie kończy, gramy dalej.